Jeśli za jakieś 5-10 lat w tym eksperymencie, który zaproponowałem, uda się zmierzyć tę mityczną właśnie asymetrię praw fizyki, która skutkuje asymetrią materii i antymaterii we wszechświecie, to kolega, który to zmierzy, ma duże szanse na Nobla, a ja mogę przejść na emeryturę wtedy. Większość naszych badań to jest lepsze zrozumienie i to jest takie właśnie podejście, w którym staramy się zrozumieć, ażeby nauczyć się kontrolować, a jak nauczymy się kontrolować, to wtedy znajdziemy aplikację. Historia nauki, historia ostatnich 100-300 lat pokazuje, że bardzo często nie umiemy przewidzieć, co doprowadzi do tych zastosowań. My po prostu potrzebujemy mieć jak największą, jak najszerszą grupę naukowców, dobrych naukowców, zmotywowanych naukowców, którzy będą skupiać się na zrozumieniu świata dookoła, a nawet niech co setny odkryje coś, co zamieni się w przełomową technologię jak laser, prąd, tranzystory, to już zmieni gospodarkę. Pokolenie NCN to badaczki i badacze, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój nauki światowej. To osoby, które wpływają na rozwój naszej wiedzy o rzeczywistości i na życie nas wszystkich. A moim dzisiejszym gościem jest Michał Tomza. Cześć. Cześć. Profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk teoretyk, ale pracujący w ścisłej współpracy z grupami doświadczalnymi. Opisuje materię w ultraniskich temperaturach i jego wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w technologiach kwantowych, ale to nie jest głównym celem badań Michała. Koncentruje się na poznaniu fundamentów świata kwantowego i jest też znanym uczestnikiem debat publicznych o nauce, szkolnictwie wyższym i polityce naukowej w naszym kraju. Gdy zapraszałem cię do naszej rozmowy, powiedziałeś, że budujesz właśnie gwiazdę śmierci. W popkulturze wiemy, co to oznacza. To jest takie rozwiązanie ostateczne. A czym tak naprawdę się zajmujesz i czy już zbudowałeś? Tak. To był żart trochę sytuacyjny. Natomiast oczywiście to jest tak, że niektóre z fizycznych odkryć mogą mieć zastosowania tak drastyczne, jak ta Gwiazda Śmierci z Star Wars. Natomiast większość oczywiście innych badań służy zrozumieniu. Więc nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik tego, co by w fizyce było tą Gwiazdą Śmierci, więc mogę powiedzieć to, co teraz dla mnie jest największym zainteresowaniem. I wbrew pozorom jest jakieś powiązanie, ponieważ jednym z zagadnień, które nas teraz bardzo interesuje, to jest wykorzystanie naszych pomiarów, naszych układów eksperymentalnych do zrozumienia asymetrii i różnicy pomiędzy ilością materii i antymaterii we wszechświecie. Tak, to wszyscy być może kojarzą, że my składamy się z materii, atomy to materia, ale nawet w popkulturze występuje pojęcie antymaterii. Kod Leonarda da Vinci, prawda, anihilacja materii z antymaterią, mogłaby być taką bronią ostateczną. Nas oczywiście nie interesuje użycie tego w złych celach, ale zrozumienie, dlaczego we wszechświecie jest więcej materii niż antymaterii, bo to jest to, co obserwujemy, a obecne prawa fizyki nie pozwalają tego wyjaśnić. I teraz taką naszą ścieżką do znalezienia, wyjaśnienia, czy zrozumienia, znalezienia jakiegoś punktu zaczepienia, dlaczego tak się zdarzyło, że jest dużo więcej materii, a więc dlaczego my możemy w ogóle istnieć, jest pewna asymetria w prawach fizyki. Tylko tej asymetrii w prawach fizyki nikt jeszcze nie zobaczył, nikt nigdy nie zmierzył, więc tak naprawdę to jest hipoteza dalej. I my zaproponowaliśmy ostatnio, ten artykuł ukaże się za parę tygodni, że używając naszej technologii, czyli naszych ultrazimnych cząsteczek w odpowiedni sposób przygotowanych, możemy bardzo, bardzo precyzyjnie zmierzyć kształt elektronu. Tu znowu wprowadzam nowe pojęcie, ale większość z Państwa chyba kojarzy, czym jest elektron. I ten elektron może być nieperfekcyjny. I się okazuje, że ku zaskoczeniu być może części osób, że jest powiązanie pomiędzy nieperfekcyjnością, czyli asymetrią elektronu, a właśnie tą asymetrią materii i antymaterii we wszechświecie, a także powodem, dla którego mogliśmy zaistnieć. Więc tutaj pokazuje takie bardzo nietypowe, albo być może zaskakujące połączenie pomiędzy właśnie naszym zaglądaniem w strukturę i zrozumieniem cząsteczek, a wyjaśnieniem czegoś tak fundamentalnego, jak istnienie materii we wszechświecie. Ty badasz ultrazimne atomy i cząsteczki w bardzo niskich, ultraniskich temperaturach. Tak. Co tam można zobaczyć więcej? No właśnie, to jest jakby to jest dokładnie to, co nam umożliwia badanie chociażby tej asymetrii poprzez to, że w ultraniskich temperaturach mamy jakby dwa efekty. Z jednej strony
efekty kwantowe zaczynają być realne, zaczynają być widoczne, zaczynają być użyteczne. Bo świat jest kwantowy. My wiemy, że wszystko, co nas otacza na poziomie atomów jest kwantowe. No ale żeby wyjaśnić działanie mikrofonu, soczewek, no w większości rzeczy, także biologii, tam nie ma efektów kwantowych. Nie trzeba uwzględniać efektów kwantowych. Natomiast jak schłodzimy materię i to, co my robimy w laboratoriach, czy moi koledzy w laboratoriach, bo ja jestem tylko teoretykiem, który patrzy i pomaga i proponuje. Natomiast jeśli schłodzimy materię do bardzo niskich temperatur, to wtedy efekty kwantowe zaczynają być znacznie mocniej widoczne. One zaczynają być wręcz użyteczne. I to jest jeden powód. A drugi powód, jak jesteśmy tak bardzo, bardzo zimni, to możemy być dużo bardziej precyzyjni. I to jest to, co właśnie nam pozwala prowadzić badania, tak jak powiedziałem przed chwilą, do zrozumienia tych przyczyn, czy znalezienia łącznika pomiędzy właśnie materią i antymaterią poprzez niezwykle dokładne pomiary. Czyli my staramy się ekstremalnie dokładnie mierzyć jakieś energie. Czyli można powiedzieć, budujemy super dokładne zegarki, super dokładne linijki, no zależy co mierzymy, ale osiągamy dokładność, która jest niebywała. To są dokładności, no trudno znaleźć porównanie, to są dokładności 1 sekundy względem wieku wszechświata. To tak naprawdę większość z nas nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak długi okres, jak długi czas minął od początku wszechświata. Więc ta super duża dokładność i makroskopowe, użyteczne, widoczne, wzmocnione efekty kwantowe to jest powód, dla którego chcemy być tak zimni. W jednej z ostatnich wypowiedzi medialnych powiedziałeś, że czekasz na taką swoją pracę, taki przełom, który pozwoli ci spokojnie przejść na emeryturę. No powiedziałabym, że to byłaby chyba emerytura taka w wieku emerytur mundurowych, ale czy publikacja, o której wspomniałeś przed chwilą, myślisz, że to jest właśnie to, co sprawi, że zapiszesz się? Jeszcze nie. Nawet gdyby się okazało, że jesteśmy, że ta publikacja jest w pełni, jest tak ważna, jak się spodziewamy, to na razie jest tylko propozycja eksperymentu, tak? No, ale prawda jest taka, że ta propozycja według nas jest tak dobra, że ona już zyskała finansowanie, więc tak naprawdę zanim się publikacja ukazała, to mój współpracownik z Florencji uzyskał już prawie 2 miliony euro, żeby zbudować ten eksperyment, więc na razie ta praca nie jest jeszcze przełomowa, ale ona otwiera drogę do zbudowania eksperymentu. My pokazaliśmy, jak zbudować eksperyment. Więc tak, jeśli ten eksperyment się uda zbudować, to zajmie z 5 lat, więc jeśli za jakieś 5-10 lat w tym eksperymencie, który zaproponowałem, który wymyśliliśmy, opisaliśmy z moją grupą badawczą, uda się zmierzyć ten mityczną właśnie asymetrię praw fizyki, która skutkuje asymetrią materii i antymaterii we wszechświecie, to kolega, który to zmierzy, ma duże szanse na Nobla, a ja mogę przejść na emeryturę wtedy. Więc tak, to jeśli by się udało zrobić eksperyment, to też pokazuje jak moja praca jako teoretyka łączy się. Fizyka jest nauką doświadczalną, więc na końcu rzeczywiście to doświadczenie jest tym, co przynosi zrozumienie, co przynosi wyjaśnienie, ale ta teoria jest właśnie potrzebna, żeby wiedzieć, gdzie szukać, wiedzieć, jak szukać i zrozumieć, co wynika z tego, co zaobserwujemy. Proszę moich gości w tej serii, żeby przynosili elementy związane z ich pracą, taki przedmiot badawczy. Chyba musimy wyjaśnić, że to nie są elementy z twojego laboratorium. Ja tu widzę jakieś przyrządy hydrauliczne. Co to jest? Wyjaśnij. Tak, to po pierwsze oczywiście nie mam własnego laboratorium, chociaż bardzo blisko współpracuję i nawet z jednego z grantów NCN-u finansuję takie elementy. Natomiast tak, to jest element aparatury badawczej, w której właśnie otrzymuje się ultraniskie temperatury. Tak, więc to właśnie ją zepsuliśmy. Nie zepsuliśmy jeszcze, ale musimy być bardzo ostrożni. Więc tak, to jest element właśnie układu eksperymentalnego. To jest element zapasowy, więc nic nie rozmontowałem, nie poszedłem do piwnic Wydziału Fizyki, nie zabrałem tego kolegom z trwającego eksperymentu. To jest układ eksperymentalny, w którym właśnie w środku, w ramach tego bardzo masywnego urządzenia, to jest kawał ciężkiego metalu, w środku wytwarzamy bardzo wysokiej jakości próżnię, czyli odsysamy powietrze i odsysamy wszystko, co by tam mogło się znaleźć poza nawet powietrzem, jakieś takie gazy resztkowe i tak dalej. Mamy perfekcyjnie, tam jest mniej atomów niż w przestrzeni międzykosmicznej, czyli my w środku staramy się uzyskać po prostu nic. Tworzymy perfekcyjne nic, a następnie w tej próżni staramy się właśnie stworzyć ultrazimny układ. I teraz to też pokazuje ten ciężar tego i ta cała procedura uniknięcia wszelkiej perturbacji pokazuje, jak wrażliwe są efekty kwantowe, czyli my musimy zbudować wielki układ, który zajmuje duży pokój, duże laboratorium, jest otoczony grubymi metalowymi ścianami, w środku jest perfekcyjna próżnia, do tego są podłączone pompy, które odciągają wszelkie możliwe cząsteczki, które by tam mogły się znaleźć, po to, żebyśmy w środku, w przecinających się wiązkach mogli mieć
właśnie złapane atomy. A dodatkowo na przykład mamy tutaj też soczewkę, ponieważ takie układy buduje się właśnie poprzez wykorzystanie laserów. Nie przyniosłem prawdziwego lasera, no ale mamy rzutnik laserowy, prawda, który jest bardzo podobny, działa na bardzo podobnej zasadzie i właśnie taki układ eksperymentalny polega na tym, że używamy kilkuset lusterek, kilkuset soczewek, kilkunastu laserów. Te lasery doprowadzamy do tej aparatury i tam w środku, wykorzystując światło laserowe, manipulujemy, kontrolujemy nasze atomy, robimy z nich cząsteczki i wszystko inne, o czym do tej pory powiedziałem. Ale najpierw jest twoja praca, bo to, o czym mówisz, to rozumiem głównie koledzy i koleżanki doświadczalnicy. Tak. A twoje główne narzędzie pracy? Tak, moje główne narzędzie pracy to jest kawałek papieru i komputer. Tak naprawdę superkomputery, klastry obliczeniowe, na przykład których używamy w Krakowie akurat, w Cyfronecie. Więc tak, główna część mojej pracy to jest wymyślenie, co można zmierzyć, następnie zamiana tej intuicji, idei w równania, które następnie rozwiązujemy używając superkomputerów i w ten sposób proponuję. To jest jeden z 3 wariantów, znaczy jeden z 3 typów pracy, tak? Ja myślę być może najbardziej szlachetny, tak? Jestem bardzo dumny z tego artykułu, który ukaże się za tydzień lub 2, bo to myślę, że rzeczywiście jest być może najlepsza moja praca do tej pory w życiu, gdzie wymyśliliśmy, zaproponowaliśmy, pokazaliśmy, że to jest możliwe. Ale są też takie prace, gdzie grupa doświadczalna sama wymyśliła, co chce zmierzyć, zrobili jakieś pomiary i zwracają się do nas o pomoc. Takie też mamy współpracę z różnymi grupami, czy to z Harvardu, z MIT, czy z Chin. To też jest bardzo ciekawe. Oni zmierzyli, ale bez rozwinięcia teoretycznego opisu nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć, co tam się dzieje. I tak naprawdę dopiero połączenie wyników pomiarów z modelowaniem teoretycznym pozwala w pełni zrozumieć bardzo subtelne szczegóły właśnie zachowania się atomów, zachowania się cząsteczek, reakcji chemicznych, czy właśnie tych właściwości elektronu, o którym wspomniałem na początku. To jest wszystko, powiedziałabym, dla mnie na granicy między filozofią tak naprawdę, fizyką a filozofią. Bardzo szlachetne, ale zastanawiam się, jak często spotykasz się z pytaniami, no dobrze, ale co z tego wszystkiego będzie, tak? Czy to wzrost gospodarczy zwiększy? Ja jestem pewien, że rozwój nauki, finansowanie w naukę zwiększy wzrost gospodarczy. Natomiast oczywiście to nie jest główny cel nauki, tak? Zwłaszcza badań podstawowych. Ja oczywiście, większość moich badań to badania podstawowe. Nie należy oczywiście zapominać, że też mam jeden grant, czy miałem wcześniej jakieś granty bardziej aplikacyjne. To jest całe spektrum, więc też mamy grant, w którym staramy się pokazać, jak nasze cząsteczki, ultrazimne cząsteczki można zamienić w użyteczny komputer kwantowy, więc to też jest coś, co badamy. Natomiast oczywiście większość naszych badań to jest lepsze zrozumienie i to jest takie właśnie podejście, w którym staramy się zrozumieć, ażeby nauczyć się kontrolować, a jak nauczymy się kontrolować, to wtedy znajdziemy aplikację. I ja tak bardzo na co dzień nie przejmuję się tym, czy to doprowadzi do odkrycia, które będzie mieć konsekwencje technologiczne, ponieważ historia nauki, historia ostatnich 100-300 lat pokazuje, że bardzo często nie umiemy przewidzieć, co doprowadzi do tych zastosowań, więc my po prostu potrzebujemy mieć jak największą, jak najszerszą grupę naukowców, dobrych naukowców, zmotywowanych naukowców, którzy dobrze byłoby, żeby też byli dobrze płatni, żeby jednak mogli się skupić na badaniach, którzy będą skupiać się na zrozumieniu świata dookoła, a nawet niech co 100 odkryje coś, co zamieni się w przełomową technologię jak laser, prąd, tranzystory, to już zmieni gospodarkę, więc to jest bardzo, bardzo ważne. A oczywiście też są inne elementy, jako naukowcy my kontrybuujemy do kształcenia studentów, kontrybuujemy do tworzenia ich motywacji, tak naprawdę takiego mindsetu, który by pozwolił im też następnie wpływać i na gospodarkę, i na świat, ale też ważne jest, żebyśmy nie zapomnieli o humanistycznej części, tak? Bo rozwój badań naukowych w humanistyce to też jest kształtowanie społeczeństwa, kształtowanie postaw, kształtowanie naszego zrozumienia i naszej relacji na przykład z technologiami, więc nauka w bardzo szerokim zakresie według mnie wpływa i przyczynia się do rozwoju gospodarczego. W niekoniecznie bezpośredni sposób. Jakbym miała pomyśleć o takim wzorcu z Sèvres, przedstawiciela pokolenia NCN, to byłbyś w czołówce. Byłbyś pewnie właśnie takim wzorcowym przykładem. Nie chodzi mi o to, żebyś teraz tutaj jakoś szczególnie podkreślał to znaczenie, tak? Nie chodzi mi o jakiś rodzaj komplementowania tutaj roli NCN-u, ale powiedz, jak wpłynął NCN na rozwój twojej kariery? No, myślę, że NCN był kluczowy, tak? To znaczy po skończeniu doktoratu, po spędzeniu 2 lat za granicą na pozycji postdoka, ja mogłem wrócić do Polski, mogłem zacząć prowadzić własne badania dzięki finansowaniu z NCN. To znaczy, jeszcze będąc na postdoku, zaaplikowałem o pierwszy nieduży grant, to była sonata na
być może 500 tysięcy złotych, ale to był grant, dzięki któremu mogłem wrócić, dzięki któremu dostałem finansowanie. Co prawda po powrocie byłem zaskoczony, jak ono jest małe, ale nie zmienia to faktu, że to była moja droga do samodzielności, ponieważ ja od początku byłem bardzo ambitny i też samodzielny, więc jak najszybciej chciałem dostać pełnię samodzielności, żeby móc definiować moją agendę badawczą, móc zatrudniać własnych studentów i bez grantu NCN pierwszego nie byłoby tej możliwości. Zaraz po tym pierwszym zaaplikowałem o kolejny, to w ciągu chyba też pierwszego roku dostałem opusa, dostałem też granty z FNP i to razem umożliwiło w ogóle moją egzystencję jako naukowiec, stworzenie własnej grupy badawczej i kształcenie kolejnych pokoleń i tak naprawdę, no właśnie tworzenie nawet, może to za duże słowo, ale ja uważam, że profesorowie powinni tworzyć własną szkołę badawczą, w znaczeniu właśnie kształtować kolejne generacje naukowców, którzy by myśleli tak jak oni, którzy by byli z pokolenia na pokolenie lepsi i bardziej ambitni, bo to jest też coś, co się zmienia, że właśnie dzięki tym możliwościom, które dostajemy, prowadząc badania, finansowanie zewnętrznie, z roku na rok możemy podejmować bardziej ambitne tematy, więc z tej perspektywy te pierwsze granty z NCN-u były kluczowe. One też były kluczowe, ażeby uzyskać finansowanie z europejskich środków, tak? Udało mi się dostać grant ERC i w mojej ocenie najmocniejszą częścią mojego wniosku i mojego CV było to, że ja otrzymałem mnóstwo wyników z wcześniej finansowanych w badaniach głównie z grantów NCN-u. Bez tego byłoby mi znacznie trudniej. To jedno pytanie, jedna porada profesora Michała Tomzy dla młodej badaczki i młodego badacza, który dzisiaj zaczyna karierę i chciałby robić w Polsce naukę na światowym poziomie. Moja rada jest, żeby być ambitnym i upartym. To znaczy nie przejmować się w ogóle jakimikolwiek metrykami, ewaluacjami, nawet nie zawsze przejmować się tym, czy dostanie się jakąś mało mniejszą czy większą lokalną nagrodę rektora czy dziekana, tylko rzeczywiście skupić się na tym, ażeby mieć ambicje odkrycia czegoś ważnego. Tak jak powiedziałem już wcześniej, też powiedziałaś, być może to będzie jeden artykuł, a być może nigdy nie będziemy mieć tak wybitnego artykułu, ale uważam, że naukowiec powinien mieć tą ambicję, żeby w którymś momencie udało mu się dokonać odkrycia takiego, który zapisze się w podręcznikach. I to jest jedna rzecz. Po prostu musimy być ambitni, a z drugiej strony konsystencja działania. To jest najważniejsza rzecz, którą widzę. Znaczy, wśród moich doktorantów, moich studentów widzę dużo mniejszy związek pomiędzy intelektem i zdolnościami, a wynikami niż pomiędzy ciężką pracą, motywacją, fascynacją i tak naprawdę po prostu długą, systematyczną pracą. Naprawdę moja obserwacja już nadzorując ponad 30 młodych naukowców jest, że najlepsze efekty po prostu przynosi systematyczność i jeszcze raz systematyczność. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj pan profesor Michał Tomza. Bardzo dziękuję.